istnieje jakiś związek między Tarnowem i Sydney? Pewnie jest ich cała masa, bo nie ma wątpliwości, że nie jeden syn, też nie jedna córka tarnowskiej ziemi zdołali jak dotąd wyemigrować na antypody. Ale ta opowieść jest o architekturze, więc pytanie dotyczy raczej tej sfery naszego życia. A pojęcie sfera jest tutaj zupełnie na miejscu. Jest w Tarnowie obiekt zbudowany zgodnie z założeniami modernizmu organicznego, a więc odmianą architektury płynnej, giętkiej, bardzo często wykorzystującej w swoich kształtach wspomnianą sferyczność. Tym ciekawym okazem jest zadaszenie sceny w amfiteatrze letnim. Jego kształty, projektowane w latach 60. przez Otto Schira, wznosiły się w Tarnowie w tym samym czasie, gdy duński architekt Jorn Utzon czuwał nad realizacją swojej opery w Sydney. Podobieństw między tymi obiektami znalazłoby się jeszcze parę. Chociażby to, że zarówno tam, jak i tutaj mamy do czynienia z architekturą poświęconą muzyce i niemal w obowiązkowych dla tamtego stylu białych odcieniach. Ale Tarnów i Sydney to nie jedyne miasta, w których architekci rozpinali przestrzenne, dynamiczne krzywizny ponad ludzkimi głowami. Gmach brazylijskiego parlamentu Oskara Niemeyera, nowojorskie lotnisko JFK Aero Sarinena albo katedra w Ronchamp Le Corbusiera to przecież tylko parę tych bardziej znanych przykładów. Tymczasem w Polsce od lat 60., a więc w czasach, gdy skończył się już socrealizm, architekci mogli znowu eksperymentować z architekturą ze świata zachodniego. Jasne i bardzo cienkie struktury z betonu, przypominające membrany, były jak powiew świeżości po ciężkich i sztywnych budowlach socrealizmu. Charles Deaton, znany ze swoich obłych i kulistych realizacji, pytał nawet retorycznie: ludzie nie są kanciaści, więc dlaczego żyją w prostokątach? Biorąc pod uwagę doskonałą akustykę takich form jak amfiteatr letni w Tarnowie albo Sydney Opera House, warto by i to dodać, że muzyka ze swej natury również nigdy nie bywa kanciasta. Pewnie dlatego zarówno Jorn Utzon, jak i Otto Schier postanowili użyć do swoich muzycznych realizacji płynnych form modernizmu organicznego.